questions about where we come from. Wszyscy mamy pytania odnośnie tego, skąd pochodzimy. There are questions that are universal. I to są takie uniwersalne pytania. Things that if we don't get good answers to, we don't do very well. I jeżeli nie znajdziemy na nie dobre odpowiedzi, to nie radzimy sobie za bardzo w życiu. The search for meaning and purpose and value isn't something that's unique to religious people. I to pragnienie znalezienia sensu i wartości nie jest czymś, co jest tylko charakterystyczne dla ludzi, którzy są religijni. And I tell you this not because I want to get into a philosophical discussion. I mówię o tym dlatego, że nie chcę rozpocząć jakiejś filozoficznej dyskusji, But because these are things that we carry with us every single day and we have stories that help us understand them. ponieważ to są pytania, z którymi zmagamy się wszyscy, ale też mamy swoje historie, które nam pozwalają na te pytania odpowiedzieć. So the stories in the first 11 chapters of Genesis are extremely unique. I te historie, które znajdujemy w pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju, są szczególnie wyjątkowe. These are stories that form our identity. Ponieważ one tworzą naszą tożsamość. They answer the question of who we are, Odpowiada na pytanie, kim jesteśmy, of where we are, skąd pochodzimy and what we're supposed to be doing. i co powinniśmy robić. And so this text that we have for today is the end of a story that we began last week. I tekst, któremu się dzisiaj będziemy przyglądali, to jest zakończenie historii, którą zaczęliśmy opowiadać w zeszłym tygodniu. And these beginning stories that we have in the first few chapters of Genesis often give us trouble. I te historie z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju często nie są łatwe do zrozumienia. We don't know exactly how to handle them. Nie wiemy, jak sobie z nimi radzić. Is it something like it's fine china and we need to be careful and to put in the shelf and not open or take out too often? Czy to jest tak jak z chińską porcelaną, że trzeba delikatnie umieścić w szafce, zamknąć i nie dotykać zbyt często, żeby się nie potłukła? Or is it more like Tupperware? You can just kind of throw whatever you want in it, just toss it in the fridge, take it out, put it in the microwave and treat it however you want. Albo może to jest jak pudełka plastikowe, które możesz wrzucić do zmywarki, potem do lodówki, do szafki i traktować jak chcesz. Even in the Bible, literature, genre tells us how we're supposed to handle certain kinds of stories. I czytając Biblię odkrywamy, że jest tam wiele różnych gatunków literackich i te gatunki nam pokazują, jak traktować, w jaki sposób czytać różne historie. And so we're going to walk through this story and I'm going to show you just a few points on how you can start to be able to understand these stories on your own by yourself. I kiedy będziemy przechodzili przez tą historię, to chcę wam pokazać kilka wskazówek, w jaki sposób wy sami możecie tę historię lepiej rozumieć. So here's the story. Oto historia. Noah was in the ark with the animals. Noe był w arce ze zwierzętami And God had caused the waters from the ground to erupt and the waters from the sky to fall down. i Bóg sprawił, że wody z ziemi zaczęły wypływać i zaczął padać deszcz. God was cleansing the world of all that made it evil. I Bóg oczyścił świat ze wszystkiego, co ten świat zanieczyściło. And it seems like there's no hope, that there's no good thing that could come from this story. I wydaje się, że z tej historii już nic dobrego nie wyniknie, że już nie ma nadziei. But in Genesis chapter 8, verse 1, there's a very important phrase. Ale w 8 rozdziale, w pierwszym wersecie tego rozdziału jest bardzo tam ważna fraza. The author says, but God remembered Noah. Tam jest napisane, ale Bóg pamiętał Noego. And God remembered Noah in the ark with the animals, and God didn't leave them on their own. Bóg pamiętał Noego w arce z zwierzętami i nie zostawił ich sobie samym. God sent a wind to come, and he ceased the rain, so that the land would dry up. Bóg posłał wiatr, który sprawił, że wody wyschły i pojawił się suchy ląd. And about half a year into the rain and the downpour, God ceases everything, and the tops of the mountains are starting to be able to be seen. I pół roku później woda na tyle opada, że widać już szczyty gór, wierzchołki gór. So Noah opens a window that he had made in the ark and lets out a raven. A więc Noe otwiera okienko w swojej arce, wypuszcza kruka. And ravens are birds that stay high. They can live in the mountain areas. I kruki to są ptaki, które mogą mieszkać wysoko, gdzieś właśnie w terenach górskich. And the raven flies to and fro over the earth. I ten kruk lata nad powierzchnią wód. And a few days go by and Noah decides to send out a dove. I kilka dni później wysyła Noe gołębicę. And doves go down into the valleys.
A gołębice to są ptaki, które latają gdzieś tam niżej, w dolinach. And so the dove flies back and forth, but can't find a place for its feet. Ale lata tam, ale nie znajduje miejsca, gdzie może odpocząć. So the waters haven't seceded all the way down back into the earth yet. A więc jeszcze wody nie opadły, aż nie pokazał się suchy ląd. So a couple days go by, and Noah sends out the dove again. Kilka dni później Noe znowu wysyła gołębicę. And this time the dove brings back an olive branch. I tym razem ona przynosi w dziobie kawałek gałązki oliwnej. Things are starting to be put back in order. Znowu zaczyna świat wyglądać tak, jak powinien. If you'll take this idea, the garden is coming back. I jeśli możemy powiedzieć innymi słowy, ogród znowu zaczyna wyglądać jak ogród. And several days go by, and Noah takes the same dove, lets his hand out of the ark, and lets it fly away. I kilka dni później Noe znowu bierze tą samą gołębicę i wysyła ją ponownie, aby wyleciała. 2 times he's reached his hand out and received the dove back into the ark, but this time the dove doesn't come back. I dwukrotnie było tak, że on wyciągał rękę i wysyłał ją, i potem wyciągał rękę i ona wracała do niego, a tym razem ją wysłał, ale ona już nie wróciła. And the ark settles in a mountainous region known as Ararat. I arka osiada w górskim terenie zwanym Ararat, góra It's a Ararat. mountainous region where there are lots of hills and valleys and peaks and crevices. I to jest taki górski teren, gdzie jest wiele szczytów, dolin. And God tells Noah after almost a year of living in a boat, it's time to come out. I po tym, jak Noe już przez prawie rok mieszkał w tej łodzi, Bóg mówi, nadszedł czas, aby wyjść na zewnątrz. And exactly 375 days after Noah had been in the ark, he walks out with all of the animals. I dokładnie 375 dni po tym, jak Noe wszedł do arki, Noe też wyszedł z arki ze zwierzętami. God had saved Noah, God had saved his creation through the judgment that he brought on the world. A więc Bóg ocalił Noego i swoje stworzenie, te zwierzęta w arce, przez sąd, który posłał na świat. And so what does Noah do? A więc co robi Noe? Noah gives thanks to God. Noe dziękuje Bogu. He takes the moments of salvation that God has brought through his judgment and he worships God for his goodness. I on patrzy na ten moment ratunku, który Bóg okazał, sądząc świat, ten ratunek, którego sam doświadczył, i traktuje tę okazję, aby uwielbić Boga. And Noah sacrifices the clean animals which he had brought onto the ark to God, and God breathes in the aroma of Noah's sacrifices. I on składa w ofierze czyste zwierzęta, które miał w swojej arce, i ten zapach, jak Biblia mówi, ofiar unosi się do Boga i Bóg cieszy się tym zapachem, wonią tych ofiar. And God says in his heart, I will never again destroy the earth the way I've done. I Bóg mówi, już nigdy nie zniszczę ziemi w ten sposób. He says, as long as the earth remains, we will have seasons, days, months, years, hot and cold. I mówi, tak długo jak będzie istniał świat i będą dni, miesiące, będą pory roku, będzie ciepło i zimno. It says we will have spring and fall and winter and summer, and the world will go on this way. I mówi, i będzie wiosna, lato, jesień, zima i świat będzie tak się toczył. But God doesn't end his promise there. Ale Bóg nie kończy swojej obietnicy w ten sposób. The author goes on to explain this promise even further by saying that God has put a sign in the sky. I autor jeszcze opisuje dokładnie tę całą sytuację, mówi, że Bóg umieścił znak na niebie. That when we look up into the sky, when we could possibly be rained down again with God's judgment, we can see the bow in the air. I kiedy patrzymy na to niebo, z którego padał taki straszliwy deszcz, który był znakiem Bożego Sądu, to na tym niebie widzimy łuk. And God says Czyli that tęczę. when he sees the bow in the sky, he will be reminded of the covenant that he made with Noah and with all future generations. I Bóg mówi, że kiedy patrzy na ten łuk tęczy i widzi go, to jest przypomnienie, że on nigdy nie zniszczy ziemi wodami potopu. And God says, never again will I curse the ground because of what man has done. I mówi, nigdy już więcej nie przeklnę ziemi z powodu tego, co zrobił człowiek. But there is one small detail. Ale jest w tym wszystkim jeden mały szczegół. I will demand blood for blood. Ale Bóg mówi, będę oczekiwał krwi za krew. If a man sheds another man's blood, by man
his blood will be shed. Jeżeli ktoś przewa krew innego człowieka, to jego krew będzie przelana. And in this second new world, everything, not just the plants, are now given to you for food. I w tym nowym świecie wszystko, co jest, nie tylko rośliny, ale wszystko możecie jeść. But you may not eat anything with the blood still in it. Ale nic, co zawiera w sobie krew. Because in the blood is life. Ponieważ życie jest we krwi. And so Noah and his family go out and God says, be fruitful and multiply on the earth. I Noe wychodzi ze swoją rodziną i Bóg mówi do niego, to teraz rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię. So Noah settles and becomes a farmer. A więc Noa się osiedla i zostaje farmerem. And he specializes in vineyards, and one day he drinks the wine that he has cultivated and becomes drunk. I on jako farmer specjalizuje się w uprawie winorośli. Pewnego dnia pije wino, które sam wyprodukował i się upija tym winem. And Noah's youngest son, like all youngest siblings do, make the wrong decision. I jego najmłodszy syn, tak jak często najmłodsi synowie mają to w zwyczaju we krwi, podejmuje złą decyzję. Shem sees his father laying in a drunken stupor naked in his tent. Ham widzi swego ojca, jak leży nagi, pijany w swoim namiocie. And he goes outside and he tells his brothers, hey, dad's passed out drunk. I idzie do swoich braci i mówi, hej, tata się upił i leży tam pijany. What a silly old man he is. Co za stary głupiec. And Ham's two older brothers go. They carry a cloak on their shoulders, walking backwards, to not look at the shame of their father and lay a blanket on him. I tych dwóch starszych braci bierze sobą płaszcz i idą do namiotu i nawet idą tyłem, żeby nie patrzeć na swego ojca i przykrywają go płaszczem, aby go zakryć. And when Noah wakes up from his drunken state, he hears about what his son had done. I kiedy Noe budzi się po swoim upiciu, dowiaduje się o tym, co się wydarzyło, co jego syn zrobił. And Noah has some words for his sons. I ma słowa dla swoich synów. Noah says to his youngest son, Swojemu najmłodszemu synowi mówi, you will serve the older. będziesz służył starszym. You will be cursed because of what you have done, because of what is in your heart. Będziesz przeklęty z powodu tego, co zrobiłeś i z powodu tego, co jest w twoim sercu. And your generations after you will serve the older brothers. I pokolenia po tobie będą służyły twoim potomkom twoich braci. But Shem and Japheth, your families will be blessed and will multiply and God will bless you. A ty sami i Jafecie, wasi potomkowie będą błogosławieni. And Noah lived 350 years after the flood and died at the age of 950. I no, how many years? 350. He He lived 350 years after the flood. Noe żył 305 lat po potopie He died at 950 years old. i umarł w wieku 950 lat. What kind of a story is that? Cóż to jest za historia? That's not the kind of story that we were expecting. To nie jest historia, której byśmy się spodziewali. See, there's not an infinite amount of time for me to be able to tell you all the things I want to tell you about how fascinating this story is. I nie mamy tyle czasu, aby powiedzieć o wszystkich szczegółach tej historii, jak bardzo ona jest fascynująca. So I'm going to limit myself to three things. A więc chcę skupić się na 3 rzeczach. Something old, Coś starego, something new, coś nowego and something to come. i coś na przyszłość. Something old. Coś starego. When we're reading the Old Testament, we need to read it in light of what has come before. I kiedy czytamy Stary Testament, to zawsze musimy czytać w kontekście tego, co było wcześniej. You need to read new stories in light of patterns of old stories. A więc czytamy te nowe historie, śledząc pewne schematy, które pojawiają się we starych historiach. New curses in light of old curses. Nowe przekleństwa w kontekście starych. New promises in light of old promises. Nowe obietnice w kontekście starych obietnic. New blessings in light of old blessings. Nowe błogosławieństwa w kontekście starych błogosławieństw. You see, what's going on in this text is that there's a problem. I to, co się w tym tekście pojawia, to problem. God destroyed the earth because of its evil. Bóg zniszczył świat z powodu grzechu, z powodu zła. But did you notice that the story of Noah ends a lot similar to the way that it started? Ale czy zauważyliśmy, że historia Noego kończy się w podobny sposób, jak się zaczęła?
So there's still evil in the world. Ciągle jest zło na świecie. This is the problem. I to jest problem. There is something wrong with us. Problem polega na tym, że z nami coś jest nie tak. And this is what is old. I to jest to, co jest stare. That even after God destroys everything, Nawet potem, jak Bóg niszczy wszystko, that the problem at its core still remains. to problem i ten rdzeń tego problemu ciągle pozostaje. There's still a chance that God's work in creation will still be undone. I ciągle wygląda na to, że te Boże plany odnośnie Jego stworzenia ciągle mogą się nie udać z powodu człowieka. And this is expressed in the phrase, I to jest wyrażone zdaniem, there's still a snake in the garden. że ciągle jest wąż w ogrodzie. That's not an idea that's just for Christians to think about. To nie jest tylko taka idea, o której chrześcijanie powinni myśleć. The ancient Egyptians knew this. Nawet starożytni Egipcjanie o tym wiedzieli. In their founding story, they talk about how at every culture, in every society, I w każdej kulturze, w każdym społeczeństwie there is always the chance that something will go wrong. jest szansa, że coś pójdzie nie tak, jak trzeba. And we have to protect the structures that we create. Że musimy chronić tych struktur, które stworzyliśmy. Because there's one fundamental truth about the world. Ponieważ jest jedna fundamentalna zasada odnośnie świata. Nothing goes from good to great. Że nic nie idzie z dobrego do wspaniałego. Things go from good to bad. Że rzeczy idą w drugą, odwrotną stronę od dobrego do złego. And from bad to worse. I ze złego do gorszego. This is the way the world is characterized under the fall. I to jest sposób, w jaki świat jest opisany, ten świat po upadku. It's as if there's something wrong with the rules of the game. To jest tak, jakby coś było nie tak z zasadami tej gry. But there's something new Ale in też this jest story. coś nowego w tej historii. What's new in this story Co jest nowego w historii? is that God promises he will never again judge the world in this way. To, że Bóg obiecuje, że już nigdy nie osądzi świata w ten sposób. And I hope that's good news for you, because that seems like good news for me. I mam nadzieję, że to jest dobra wiadomość dla was, bo to jest też dobra wiadomość dla mnie. It's such good news, but it begs a question in the minds of the original audience. I to jest dobra wiadomość, ale ona zmusza do pytań. If God judged the world because of sin, Jeżeli Bóg osądził świat z powodu grzechu and the way in which he did it devastated everything, i sposób, jaki zrobił, zniszczyło wszystko, but didn't take care of the problem, ale nie zatroszczył się o to, co jest rdzeniem problemu, how will he fix it in the future? jak on to naprawi w przyszłości? Does that make sense? Czy to ma sens? Do you understand the issue here? Rozumiemy, co jest tutaj sednem problemu? God is perfectly right to flood the earth every 100 years and obliterate everything. Bóg ma prawo, aby zniszczyć świat potopem co 100 lat i wszystko niszczyć, But he says, I won't do it. ale mój tego nie zrobię. That should cause you to think, what in the world could God possibly do? What could he come up with that could save this situation? I to sprawia, że zaczynamy myśleć, no skoro nie tak, to Boże, to co Ty zrobisz, co wymyślisz, aby uratować tę sytuację, aby ten problem rozwiązać? And there's something you need to know about how the original people would have understood some of these types, some of these themes that come out in the story. I to jest coś, co warto wiedzieć, jak oryginalni czy pierwotni słuchacze, czytelnicy tej historii rozumieli niektóre tematy czy wątki, które tam się pojawiają. You see, when they would hear of the stories of the way that God had worked in the past, Jeżeli oni słyszeli historię o tym, jak Bóg działał w przeszłości, it wasn't just a story and they could go, oh, that had happened once. to nie była historia, którą oni myśleli, a to się wydarzyło kiedyś tam. No, that showed them how God would work in the future. Bo to pokazywało im, jak Bóg działa w przyszłości, czy będzie działał w przyszłości. Think about it. The Exodus happens for Israel. Pomyślmy o tym. Izraelici wychodzą z Egiptu, jest Exodus, czyli wyjście. And salvation, that word that describes God saving us from our trouble. I zbawienie, to wielkie słowo, które opisuje, jak Bóg nas ratuje z naszych grzechów. In the minds of the Israelites would have looked like Exodus. To dla Izraelitów ten Boży ratunek wyglądał jak Exodus, jak wyjście z Egiptu. They would understand it in those terms. Oni rozumieli, opisywali to właśnie w ten sposób. And the prophets say the exact same thing.
I prorocy właśnie tak mówią o tym. When they talk about this new saving, this future saving, which we're so desperately in need of. I kiedy oni mówią o tym przyszłym zbawieniu, które ma przyjść, którego rozpaczliwie wyczekujemy, They paint their pictures of prophecy to malują ten swój obraz prorocki, with the colors of the Exodus. to malują go używając kolorów Eksodusu właśnie. Because the way that God has worked tells us how God will work in the future. Ponieważ to, jak Bóg zadziałał kiedyś, mówi nam o tym, jak Bóg zadziała w przyszłości. That doesn't clarify this text. Ale to do końca nie wyjaśnia tego tekstu, It makes it more complicated. ale nawet może komplikuje. Because if God worked in that way in the past and he will work that way in the future, Bo jeżeli tak Bóg działał w przeszłości i tak będzie działał w przyszłości, how will God do what he has done and keep his promise? to jak Bóg zrobi to, co zrobił i dotrzyma słowa? He's made a covenant, something unbreakable for God, with all the living creatures of all future generations. Ponieważ Bóg zawarł przymierze, coś, czego nie można złamać, ze wszystkimi żywymi istotami i pokoleniami, które mają przyjść. The questions that this story causes us to ask A więc to pytanie, przed którym stawia nas ta historia, are not answered in this story. to te pytania nie znajdujemy na nie odpowiedzi w tej historii, There's a lot more that has to come. bo jest więcej, na to czekamy. And this question will be answered in just a few chapters in a very tight, compact way. I na te pytanie znajdziemy odpowiedź kilka rozdziałów dalej, w taki bardzo skrótowy sposób. And this is where I want to talk about something that is coming. I chcę właśnie powiedzieć o tym, co nadchodzi. When we're reading scripture, I guess that's not a Polish sentence. When we're reading scripture, we need to be able to ask ourselves an important question. Kiedy czytamy Biblię, to musimy zadać sobie ważne pytanie. So when you're sitting down and reading and trying to understand these things on your own, Kiedy siedzimy, czytamy Biblię, próbujemy zrozumieć, co tam jest napisane, a question that is good for you to ask is, pytanie, które warto sobie zadać, brzmi: what do we lose if this wasn't here? co stracimy, jeżeli tego tekstu by tu nie było? If this story was not in the Bible, could we make sense of everything else? Gdyby tej historii nie było w Biblii, czy moglibyśmy znaleźć sens wszystkiego innego? In other words, what does this story do for us? Co ta historia nam pokazuje? This story does two things. A ta historia pokazuje dwie rzeczy. This story, number one, shows us how God deals with sin. Po pierwsze, pokazuje, jak Bóg rozwiązuje problem grzechu. And number two, God shows us that he will not abandon us to our fate. A druga rzecz pokazuje, że nas nie porzuca i nie zostawia w tarapatach. God saves Noah in the refuge of an ark. Bóg ratuje Noego poprzez arkę. The original hearers would hear this story and it would leave them in an impossible situation. I pierwotni słuchacze, kiedy słyszeli tę historię, to słyszeli ją z przerażeniem. Dla nich to było sytuacja niemożliwa do rozwiązania. Not only that, but it would have put God in an impossible situation. Ale też zdaje się, że Bóg się znalazł w sytuacji bez wyjścia. And this is where I'm going to start to close this because I just have one more thought that I think is necessary for us to think about. I to jest to miejsce, gdzie chcę zamknąć, ponieważ jest jeszcze jedna myśl, którą musimy zrozumieć. God will continue to confine himself to these covenantal promises. Bóg się trzyma zawsze swoich obietnic. This is just the beginning of the way in which he will funnel our attention. I to jest ten początek tego, w jaki sposób on skupia naszą uwagę. This story and all the Old Testament Tej historii i całego Starego Testamentu is there so that you can understand in full glory and in full worshipful experience the story of Jesus saving us from our sin. I ta historia jest po to, abyśmy mogli zobaczyć w całej pełni i w wielkości, wspaniałości historię Jezusa Chrystusa, który przychodzi po to, aby nas zbawić z naszych grzechów. Because we serve a God, and Israel learned that they serve a God who specializes in the impossible. I ta historia mówi o tym, że służymy Bogu, który specjalizuje się w tym, co niemożliwe. Jesus is the answer to the flood. I Jezus odpowiedział na problem potopu. Salvation that came, that was in the flood,
was not able to separate us from the sin that caused its need in the first place. Potop, jako ten Boży akt sądu i zbawienia, nie był w stanie usunąć tego, co było przyczyną zła, które tkwiło się w naszych sercach. It did not separate us from the sin that drags us down beneath the water. Nie było w stanie rozwiązać problemu grzechu, który był w naszych sercach, który sprawiał, że popełnialiśmy błędy. But through Jesus, God now sees us again in light of Genesis chapter 1. Ale przez Jezusa Chrystusa Bóg może nas znowu zobaczyć, takich jak nas widział w ogrodzie Eden. God, after this experience, after he wipes the face of the earth, he sees it as if it's brand new again. A więc przez Jezusa Chrystusa Bóg nas może zobaczyć jako zupełnie nowych. And these themes, these stories are designed to teach us how to understand what happened when Jesus was on that cross. I te historie pokazują nam, jaki jest sens tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Here's a thought I want to leave you with. I to jest myśl, którą chciałbym was zostawić. God didn't leave us under the water. Bóg nas nie zostawił pod wodą. We have come out the other side. Ale możemy wypłynąć na powierzchnię. We have passed from death to life. Przeszliśmy ze śmierci do życia, all because we serve a God who has kept his word. ponieważ służymy Bogu, który dotrzymuje słowa. And that is a God worth worshiping. I to jest Bóg warty oddawania Mu chwały. Let me pray. Pozwólcie, że się pomodlę. Dear God, we're grateful that you have given us these stories to understand you. Boże, dziękuję za to, że dałeś te historie, które pozwalają nam Ciebie zrozumieć lepiej. Lord, I pray that as we meditate on how good you have been to us, I kiedy rozmyślamy o tym, jaki dobry jesteś dla nas, that we're able to let the image of Christ transform us. to pozwól, aby ten obraz Chrystusa nas przemieniał. That there's nothing that we could do to save ourselves, Że nie ma nic, co możemy zrobić, aby samych siebie zbawić, but that our salvation comes through grace. ale nasze zbawienie przychodzi z łaski. That there's nothing we could do to earn your love. Nie możemy nic, aby zasłużyć sobie na Twoją miłość. Nothing we could do to earn the grace that you've given to us. Nie możemy nic zrobić, aby zasłużyć sobie na łaskę, którą od Ciebie otrzymujemy. I pray for those who have not accepted this truth, who have not allowed you to cleanse them of what weighs them down. I modlę się o to, którzy jeszcze nie przyjęli tej prawdy, którzy jeszcze nie dali się Tobie oczyścić ze swoich grzechów. That you would call them, that they would hear your voice, that they would know your truth, and that they would experience the life which you've designed for us to experience. I proszę Cię, aby oni też mogli do Ciebie zawołać i doświadczyć Twojego przebaczenia i nowego życia, które chcesz, aby doświadczyli. It's in your holy name that we pray and give thanks and continue to worship. Modlimy się w Twoim imieniu i chcemy Cię wielbić i czcić. Amen. Amen.